To jest Classic Serion. My siedzimy z Marcinem w maszynie. Na dzisiaj były pokazu Państwa Hazę Fenta 1050 Vario. Nie po rowach. Były pokazy. Zapraszamy na małą relację, którą dla Was przygotowaliśmy. Pokażemy właśnie te ciągniki. Pierwszy raz prezentujemy ciągnik serii 1000, model 1050, prawdziwe 500 koni. Jest to tradycyjny ciągnik rolniczy, który został właśnie wyprodukowany przez firmę Fendt. Prezentujemy po raz pierwszy w Polsce. System przekładni bezstopniowej, który mamy w tym ciągniku w połączeniu z nowym silnikiem. Mamy tutaj nowy silnik znany z poprzednich serii, producenta firmy MAN. Tutaj mamy 12,4 litra motor, który wydobywa przy tej maszynie 500 koni z szyby. Te wężyki służą do zmiany ciśnienia w ogumieniu. Załóżmy, że jedziemy po drodze. Rowerem jadąc po drodze, mając niskie ciśnienie w oponach, jedzie się nam ciężko, prawda? Tutaj jest bardzo podobnie. Mając niskie ciśnienie, jesteśmy perfekcyjnie przygotowani do pracy w polu. Szeroka opona, duża powierzchnia kontaktu z podłożem, niskie ugniatanie gleby, duża siła uciągu. Natomiast na drodze, niestety, wymagane są wyższe ciśnienia do transportu. Dlatego też firma Fendt wprowadziła do największych swoich ciągników system Vario Grip. System ten pozwala na zmianę ciśnienia opon, ogumienia w czasie jazdy nawet. Spalanie oczywiście jak zawsze w Fendzie niskie. Zrobiliśmy sobie tutaj mały test, wyszło nam bardzo dobrze. Z talerzówką Joker ten ciągnik zużywał około 3,5 litra oleju napędowego na hektar pracy. Oczywiście szerokość robocza w połączeniu z mocą 500 koni, 12 metrów szerokości roboczej uważam za bardzo dobry wynik. To jest akurat największy model i największy właściwie ciągnik, który mamy dostępny w swojej ofercie. Jest to Xerion 5000. No jest to 530 koni mocy maksymalnej. Starliśmy się z Fendem 1050, była to dla nas dosyć duża nowość i byliśmy bardzo ciekawi, jaka będzie różnica, gdyż no wiadomo, jeśli chodzi o architekturę, jest to dosyć innego typu ciągnik, tam mamy dosyć standardowy, tutaj jest akurat coś takiego jak nośnik narzędzi, no, czyli specjalistyczna maszyna idealna do prac uciągowych. Tu akurat w tym przypadku, w tej dużej maszynie, no to jest to idealna maszyna uciągowa do prac ciężkich, ale co jeszcze ciekawe, może być też zastosowany czy tutaj do silosów, gdzie może bardzo dobrze ugniatać. To akurat jego masa, no w sumie dzisiaj rano go ważyliśmy, to miał 24 tony. I to jest jego maksymalna masa, no ale tutaj trochę pościągaliśmy, że wiadomo, żeby zoptymalizować spalanie, no i żeby też dostosować do odpowiednich prac, w tym przypadku z różnymi agregatami, czyli też, żeby dać szansę Fendowi. W tym momencie mieliśmy bardzo porównywalną masę. Były dwa porównania. Na jednym polu, na drugim polu wyniki były różne. No oczywiście można tutaj rozmawiać, jakie były ustawienia, jaka była prędkość, zrobiliśmy podobny areo i wyszły zupełnie dwie różne wartości. I uważam, że maszyna, porównując z Fendem, to jest zupełnie inna skrzynia biegów, inna charakterystyka, inne oprogramowanie i w tym momencie myślę, że najbardziej takim realnym jest praca cały dzień jedną maszyną, drugą maszyną i że rzeczywiście, żeby to porównać sobie, zobaczyć jaki jest komfort, jakie jest spalanie, jak właściwie użytkuje się taki sprzęt, bo to gabarytami jest zupełnie coś innego. No i
w tym momencie może rzeczywiście to porównywać. A tak dzisiaj skusiliśmy się na drobne porównanie. Xenon sprawdził się tutaj na ziemi żuławskiej? Bez problemu. Tak jak tutaj potem z chłopakami, z operatorem jeździliśmy, no to zadowolony. I myślę, że mina operatora w środku mówi wszystko. 1550 i ogień. To jest to wydmuchane, nie? Dzisiaj mega fajne pokazy. Mieliśmy do porównania 2 ciągniki 500-konne ze stajni Fenta i Klasa. Naprawdę była potęga, dużo mocy i dużo wrażeń. I emocji chyba. No, emocje są cały czas. Zaczęło się od rana, od samego rana. Przyjechali, dostawili się, przygotowali sprzęt, zrobiliśmy ważenie, zważyliśmy jeden ciągnik, drugi i okazało się, że Xenon był troszkę za ciężki, musieliśmy go odciążyć, żeby było wszystko bardziej porównywalne. Później zrobiliśmy test na hamowni, wszystko wyszło ładnie, pięknie i pojechaliśmy w pole. Założyliśmy maszyny, w akcji był Joker 12-metrowy i top-down. Także było naprawdę fajnie. Było ciężko, maszyny naprawdę, bo jesteśmy na żuławach, tak? Tu jest bardzo ciężka glina. Było to pole po kukurydzy, było zjeżdżone, zdeptane, więc było naprawdę twardo. Także miały nasze koniki co robić. Koniki miały co robić, a jak one się sprawdziły naprawdę? Jak się sprawdzi, pociły się dosyć, ale szły do przodu, dawały radę. Jeden i drugi sobie poradził. Kwestia tego, który lepiej. Dla mnie kwestia już później chyba gustu, tak? Bo ciągniki naprawdę bardzo porównywalne mocowo, bardzo porównywalne z wszystkimi parametrami, mają bardzo porównywalne zużycie paliwa. Kwestia wykonania, komu jaka konstrukcja się podoba, co komu potrzebne jest, czy to ciągnik ma być tylko typowo uciągowy, czy też do transportu. Fent na pewno jest maszyną bardziej uniwersalną, można po ulicach jeździć, transport i tak dalej. Xenon znowuż wół roboczy, który naprawdę tylko sprawuje się w polu, bo w transporcie jest trochę za szeroki, tak? Ale jest to maszyna naprawdę potężna. Można założyć węższe koło i w transporcie też będzie śmigał. Ciężko to do końca porównać, tak? Porównywaliśmy mocowo są podobne. W środku, no, powiedzmy, że do Xenona się wsiada jak do jakiegoś potwora, tak? Jest po prostu gigantyczny, jak widzimy na załączonym obrazku, ale no, wchodzimy jak do kombajnu, do góry. Kabina podobna jak w kombajnie, zastosowanie powiedzmy Cebisa, wszystko jest bardzo intuicyjne, bardzo fajnie zrobione, bardzo wygodnie. Kabina jest amortyzowana pneumatycznie, jest, no po prostu jest super, tak? Fent znowuż jest troszkę inaczej zbudowany, jest konstrukcyjna tradycyjna. Nie czuje się tej potęgi, jak się siedzi w środku, ale jest wykonany bardzo luksusowo, bardzo porządnie, jest dopasowane wszystko, jest bardzo duża ergonomia pracy, jest bardzo wygodnie. Naprawdę jestem tak podekscytowany dzisiaj, że ciężko mi powiedzieć, który był lepszy. No, muszę się chyba z tym przespać, żeby wiedzieć, co naprawdę jest lepsze. No. Historia cała się zaczęła w Hanowerze. Historia zaczęła się w Hanowerze. Zobaczyliśmy Fenta, zobaczyliśmy Xenona, zakochaliśmy się. Powiedzieliśmy, że musimy to u nas przetestować, żeby później kupić. I teraz będzie burza mózgów. Decydujemy, co będzie u nas wkrótce jeździło.